spotkałem kiedyś taką panią, która była profesorem od polonistyki. I ona mi się pyta, czy mogę pana poprosić, żeby mi pan powiedział, co to znaczy ten obraz. Ja mówię, to znaczy to i tamto, prawda? Ale mówię, może pani sobie wyobrazić, co się pani podoba. I ona mówi, to ja mogę sobie wyobrazić, co mi się podoba? Ja mówię, przecież to jest główny cel. Na wystawie prezentowane są rysunki, są to właściwie repliki autorskie rysunku Wojciecha Siódmaka, które zawarte są w albumie pod tytułem Siódmak Chopin. W podtytule Nokturny teksty z tekstami profesor Ireny Poniatowskiej, wybitnej muzykolog, znawczyni twórczości Fryderyka Chopina. To, co zrobił Wojciech Siódmak, jest zupełnie nową odsłoną inspiracji twórczością Fryderyka Chopina. Jest to fantastyka. Jest to obszar, który do tej pory nie był łączony z muzyką Chopina. Nokturny dlatego, że to jest muzyka, która najbardziej do mnie dociera po prostu. To jest muzyka, gdzie słuchając tej muzyki ja się regeneruję w podobny sposób, jakbym po prostu był nagle w lesie, prawda? Czy nagle patrzył przez dłuższy okres na gwiazdy, na niebo. To są chwile, kiedy ja odczuwam właśnie wpływ tej niezwykłej harmonii, która wiadomo już teraz, że ona jest oparta na tym złotym podziale, to znaczy na tej harmonii absolutnej. Ta harmonia króluje w kosmosie. Odnajdujemy ją w budowie naszego ciała. Odnajdujemy ją na przykład w naturze, bo drzewo, gałązki, które rosną, one rosną w takim specyficznym rytmie, który nazywa się ciągiem Fibonacciego. I to wszystko, ta harmonia jest wyjątkowo obecna w nokturnach. Każdy nokturn jest zbudowany na zasadzie tego złotego podziału. To jest struktura, to jest to piękno struktury kosmicznej. I w malarstwie tak samo jest. Malarstwo również kieruje się tymi zasadami, które my nie musimy się posługiwać tym złotym podziałem na zasadzie matematycznej. My to wyczuwamy, prawda? Spotykam takie osoby, które mi mówią, że no tak, ale Chopin jest przebrzmiały, to już było i tak dalej. No więc ja im odpowiadam, czy znudziło wam się kiedyś patrzenie na niebo, patrzenie na drzewa, czy też na morze, na chmury? Więc muzyka Chopina właśnie ma ten niesamowity dar, to bogactwo, że ona wpisuje się w tą harmonię uniwersalną. Coś, co jest bazą, co jest podstawą. W każdym razie ja to tak odczuwam, ale nie sądzę, żebym się mylił. Ja ograniczyłem się do rysunku, tak jak Chopin ograniczył się do fortepianu. Dlatego, że bardziej może niż przy fortepianie, zresztą kto wie, w rysunku mamy bardzo skromne narzędzie do przekazu tego, co mamy do powiedzenia, prawda? Nazywam to swego rodzaju elektrokardiogramem, prawda? Nie ma nic. Nic nie możemy poprawić. Mamy tylko ołówek, kartkę i ewentualnie tą naszą emocję, prawda? I my tą emocję w jakiś sposób przekazujemy. Bo Chopin robił w ten sposób, że najpierw sobie improwizował, prawda? I on mówi, o, tu jest super moment i ja postaram się zapisać ten moment. No i wracał, prawda? Wracał, starał się odszukać tego momentu, przegrał go i zapisał. To proszę sobie wyobrazić, jaka to była niesamowita sztuka. Jaki geniusz był w tym człowieku. Teraz, jeśli ktoś mnie poprosi, ja zrobiłem sobie szkic, prawda? I jakimś cudem ten szkic zniszczył się. Wylała się woda albo coś takiego. No i proszę mnie, a czy nie mógłby pan zrobić tego szkicu ponownie? Więc to jest niemożliwe. To już jest inna historia, prawda? No więc prawdopodobnie tego typu dramat przeżywał całe swoje życie Chopin, bo to, co stworzył, ulatywało, prawda? I musiał do tego wrócić. Więc proszę sobie wyobrazić rozpiętość jego wyobraźni, jego wrażliwości,
żeby mógł wrócić do tego i to napisać tak, jak to usłyszał po raz pierwszy. Dlatego fascynuje mnie Chopin, bo jest w nim jakaś niesamowita moc, której ja nawet nie staram się tłumaczyć, tak jak nie staram się tłumaczyć zawartości moich obrazów. Po prostu jest coś takiego i albo akceptujemy, albo nie. Oczywiście krytyk sztuki może tam znaleźć różne rzeczy do wytłumaczenia, ale myślę, że najlepszym wytłumaczeniem jest to, co my odczujemy.